Polska to kraj, który wciąga jak thriller najwyższych lotów. Ledwie ogarniesz fabułę, a tu trach. Nowy zwrot akcji sprawia, że serce bije jak dzwon. Od króla na papieskim tronie po bitwy, które wstrząsnęły Europą, tu historia tańczy w rytmie husarskich szarż i solnego sarkazmu. Chcesz odkrywać te sekrety razem z nami? Subskrybuj kanał i galopuj przez wieki polskiej chwały. To nie tylko fakty, to karuzela triumfów, dramatów i ironii, od której nie można się oderwać. Wskakuj w tę przygodę, gdzie każdy rozdział to powieść, którą czytasz jednym tchem. Fakt pierwszy. Polska miała króla, który zasiadł na papieskim tronie. Tak, dobrze czytasz, drogi miłośniku historycznych paradoksów. Polska to jedyny kraj, który może pochwalić się monarchą, który zamienił koronę na tiarę papieską. Mowa o Janie Pawle II, czyli Karolu Wojtyle, który zanim stał się globalnym symbolem, był krakowskim biskupem z zamiłowaniem do kremówek i górskich wędrówek. Wyobraź sobie, Kraków, lata 70., skromny duchowny snuje się po plantach, a kilka lat później, voilà, staje się pierwszym niewłochem w Watykanie od 455 lat. To jakby Polska wystawiła kandydata na prezydenta wszechświata i wygrała w cuglach. Karol Wojtyła przyszedł na świat w 1920 roku w Wadowicach, gdzie, jak sam żartobliwie wspominał, zajadał się kremówkami, snując marzenia większe niż lokalna cukiernia. Zanim jednak świat okrzyknął go papieżem, przeszedł przez piekło II wojny światowej. Pracował w kamieniołomach, recytował wiersze w podziemnym teatrze, a po wojnie został księdzem, filozofem i poetą. Jego wybór na papieża w 1978 roku był jak intelektualny plot twist. Kardynał zza żelaznej kurtyny przełamał włoską hegemonię w Watykanie, a świat zamarł z wrażenia. To trochę tak, jakby w szachach pionek wykonał ruch godny królowej. Jako Jan Paweł II. Wojtyła nie tylko pisał encykliki, ale i zmieniał historię. Jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku była jak filozoficzny manifest. Miliony Polaków na ulicach skandowały „My chcemy Boga”, a komunistyczne władze w Warszawie zaczęły nerwowo wertować podręczniki kryzysowe. Historycy twierdzą, że bez jego inspiracji Solidarność mogłaby nie rozwinąć skrzydeł, a upadek komunizmu w Europie Wschodniej byłby tylko mglistym marzeniem. Papież z Polski był jak intelektualny strateg, który zamiast armii używał różańca i charyzmy, która rozbrajała nawet najtwardszych sceptyków. Jego pontyfikat trwał 27 lat, aż do 2005 roku, a jego podróże objęły 129 krajów. Msze, które odprawiał, przyciągały tłumy od Manili po Meksyk, a Światowe Dni Młodzieży, które zainicjował, to impreza na miarę filozoficznego festiwalu Woodstock. Promował dialog między religiami, przeprosił za historyczne potknięcia Kościoła i żartował z tłumem na krakowskich błoniach, że stary papież wciąż ma werwę. Jego dziedzictwo w Polsce patronuje wszystkiemu, od szkół po ronda, a jego „nie lękajcie się” to hasło, które wciąż działa jak kawa dla duszy. Król, który został papieżem, to Polska w swojej najczystszej, ironicznie wzniosłej formie. Fakt drugi. Polska wygrała bitwę, która ocaliła Europę. Zapomnij o hollywoodzkich bataliach. Polska ma w zanadrzu starcie, które naprawdę wstrząsnęło kontynentem, a do tego ma w sobie nutę szalonej ironii. Mowa o Bitwie Warszawskiej 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą. To był moment, gdy Polska, ledwo co wskrzeszona po 123 latach zaborów, stanęła naprzeciw bolszewickiej fali, która chciała zalać Europę czerwoną utopią. Polacy z typową dla siebie dezynwolturą powiedzieli: rewolucja, może w innym terminie. I wygrali, ratując nie tylko siebie, ale i Zachód.
Wszystko zaczęło się w 1919 roku, gdy młoda Polska próbowała wytyczyć granice na wschodzie. Bolszewicy, świeżo po rewolucji, marzyli o podboju Europy. Warszawa miała być przystankiem w drodze na Berlin. W 1920 roku Armia Czerwona, dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego, dotarła pod Warszawę, a sytuacja wyglądała jak z tragikomedii. Polacy w mniejszości, zmęczeni, z zapasami na poziomie może starczy na tydzień. Świat patrzył, zakładając, że Polska padnie szybciej niż Tuchaczewski zdąży dopić herbatę. Wtedy wkroczył Józef Piłsudski, naczelnik z błyskiem w oku i planem, który był jak szachowy gambit. Zami. Ast bronić Warszawy do ostatniej kropli krwi, Polacy wykonali manewr godny Napoleona. Kontratak z Nadwieprza, który zaskoczył bolszewików jak plot twist w kryminale. W sierpniu 1920 roku w kluczowych starciach pod Radzyminem i Osowem polskie wojska z kawalerią i ochotnikami w roli głównej rozgromiły Armię Czerwoną. Bolszewicy uciekali, jakby zobaczyli rachunek za rewolucję, a Europa odetchnęła z ulgą. Brytyjski dyplomata Edgar d'Abernon nazwał to 18. decydującą bitwą w dziejach świata. I nie przesadzał. Gdyby Polska przegrała, komunizm mógłby zalać Niemcy, a może i Francję, zmieniając historię w ponury sequel. Polacy, w tym studenci, harcerze, a nawet ksiądz Ignacy Skorupka, który zginął pod Ossowem, walczyli z pasją godną romantycznych bohaterów. Bitwa warszawska to nasz intelektualny triumf. Pokazaliśmy, że strategia i odwaga mogą więcej niż liczebność. Więc gdy ktoś mówi, że Polska to peryferia, przypomnij mu 1920 rok. To był nasz filozoficzny szachmat. Fakt trzeci. Polska stworzyła solidarność, rewolucję z klasą. Rewolucje kojarzą ci się z barykadami i chaosem? Polska udowodniła, że można obalić system z kartką papieru, stoczniowym żurawiem i szczyptą ironicznego humoru. Solidarność, ruch zrodzony w Gdańsku w 1980 roku, to nie tylko związek zawodowy, to był intelektualny bunt, który zmiał komunizm i dał światu lekcję, jak robić rewolucję z wdziękiem. Wyobraź sobie, robotnicy, profesorowie i księża w jednym szeregu, a na czele elektryk z wąsem, Lech Wałęsa. To jak obsada arthouse'owego filmu, który zdobył Oscara. Wszystko zaczęło się w Stoczni Gdańskiej, gdy w sierpniu 1980 roku strajk po zwolnieniu Anny Walentynowicz przerodził się w manifest wolności. Robotnicy, znudzeni szarością PRL-u, powiedzieli basta i zażądali nie tylko chleba, ale i wolności słowa. Porozumienia sierpniowe, podpisane 31 sierpnia 1980 roku, były jak wyłom w murze. Władza ugięła się, a Polacy zaczęli marzyć na głos. Solidarność stała się fenomenem. W ciągu roku do ruchu dołączyło 10 milionów ludzi. To jakby co trzeci Polak zapisał się na kurs rewolucji. Od stoczniowców po poetów, wszyscy chcieli zmiany. Ruch miał własne gazety, msze i plakaty, które wyglądały, jakby projektował je Banksy. Komuniści zdezorientowani wprowadzili stan wojenny w grudniu 1981 roku, aresztując tysiące, w tym Wałęsę, ale Solidarność zeszła do podziemia, drukując ulotki i żartując z władzy. Hasło „Zima wasza, wiosna nasza” to czysty stand-up. W 1989 roku przy okrągłym stole Solidarność zmusiła komunistów do wolnych wyborów. 4 czerwca 1989 roku to data, gdy Polska powiedziała game over komunizmowi. Wałęsa dostał pokojową Nagrodę Nobla w 1983 roku, a Solidarność stała się symbolem globalnej walki o wolność. To nasza rewolucja z klasą, bez krwi, za to z intelektualnym polotem. Fakt czwarty.
Polska ma kopalnię, która jest podziemnym arcydziełem. Kopalnie brzmią jak synonim nudy. W Wieliczce udowadniamy, że z soli można stworzyć operę godną La Scali. Kopalnia soli w Wieliczce to niezwykłe wyrobisko, ale podziemne miasto, które wygląda, jakby zaprojektował je artysta z obsesją na punkcie kryształów. Są tu kaplice, jeziora, rzeźby, a nawet żyrandole, wszystko wykute w soli. Od XIII wieku wydobywano tu białe złoto, które napędzało gospodarkę średniowiecznej Polski, a dziś to zabytek UNESCO, gdzie turyści robią selfie z solnymi ołtarzami, jakby to był instagramowy raj. Wyobraź sobie, schodzisz 135 metrów pod ziemię, a tam czeka katedra, w której każdy detal lśni jak haute couture na wybiegu. Kopalnia zaczęła działać w XIII wieku, gdy sól była walutą, za którą kupowano zamki i lojalność. Polska dzięki Wieliczce i pobliskiej Bochni była solnym potentatem, a białe złoto płynęło na stoły całej Europy, od Paryża po Moskwę. Górnicy, którzy pracowali w kopalni, nie byli zwykłymi robotnikami. To byli podziemni rzeźbiarze, którzy z soli tworzyli dzieła sztuki. Najsłynniejsza kaplica Świętokingi, nazwana na cześć węgierskiej księżniczki, to bazylika wykuta w skale solnej, z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne, jak Ostatnia Wieczerza, które wyglądają, jakby Leonardo da Vinci miał solny epizod. Żyrandole z solnych kryształów. Podłoga też solna. Ślub w takim miejscu to jak wesele w muzeum, tylko z lepszym mikroklimatem. Wieliczka to także świadectwo polskiej innowacyjności. W średniowieczu górnicy konstruowali drewniane machiny do transportu soli, które wyglądały jak prototypy steampunkowych wynalazków. W XVII wieku kopalnia zaczęła przyciągać ciekawskich, a w XIX wieku stała się pełnoprawną atrakcją turystyczną. Cesarz Franciszek Józef przechadzał się jej korytarzami, pewnie marząc o lampie z solnego kryształu do swojej rezydencji. Korytarze ciągną się przez 300 kilometrów, a podziemne jeziora z wodą tak słoną, że unosiłaby Titanica, wyglądają jak scenografia do surrealistycznego filmu. W XVIII i XIX wieku organizowano tu bale, gdzie szlachta tańczyła polonezy pod solnymi sklepieniami, a dziś odbywają się koncerty, wystawy i imprezy, które przyciągają gwiazdy z całego świata. Nie dość, że piękna, to jeszcze lecznicza. Mikroklimat Wieliczki, bogaty w jod i mikroelementy, od XIX wieku przyciągał kuracjuszy z problemami płucnymi. Współczesne sanatorium w kopalni to spa na miarę średniowiecznych alchemików, gdzie wdychasz zdrowie, spacerując wśród solnych rzeźb. Kopalnia przetrwała powodzie, pożary i wojny, a w 1978 roku UNESCO wpisało ją na listę światowego dziedzictwa jako jeden z pierwszych obiektów na świecie. Turyści zostawiają w niej miliony zdjęć, a legenda głosi, że lizanie solnych ścian przynosi szczęście, choć lepiej nie próbuj, bo to zabytek. Wieliczka to Polska w pigułce. Z surowca codziennego użytku tworzymy sztukę, która olśniewa wieki później. Fakt piąty. Polska miała uniwersytet, zanim Europa wstała z kolan. Podczas gdy średniowieczna Europa dopiero uczyła się składać litery w słowa, Polska już miała uniwersytet, który był intelektualnym magnesem kontynentu. Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku w Krakowie, to jeden z najstarszych na świecie, starszy niż wiele stolic i połowa zamków, które dziś zwiedzamy. Wyobraź sobie, Kraków w XIV wieku, wąskie uliczki pełne kupców i mnichów, a wśród nich studenci dyskutujący o gwiazdach, prawie i teologii, jakby brali udział w średniowiecznym TED Talku. To był nasz Oxford, tylko z lepszym bigosem i większym apetytem na wiedzę. Uniwersytet powstał z woli króla Kazimierza Wielkiego,
który chciał, by Polska błyszczała nie tylko mieczem, ale i rozumem. Początkowo uczelnia miała kształcić prawników i urzędników, ale szybko stała się centrum naukowym, które przyciągało umysły z całej Europy. W XV wieku, w złotej erze Jagiellonów, Kraków był akademicką stolicą regionu. Uczeni z Włoch, Niemiec, Węgier i Czech zjeżdżali, by studiować pod okiem polskich mistrzów. To tu Mikołaj Kopernik, ten, który wywrócił kosmos do góry nogami, zgłębiał astronomię, matematykę i prawo w latach 1490. Jego notatki z Krakowa to jakby szkic do rewolucji, która zmieniła naukę na zawsze. Uniwersytet Jagielloński był nie tylko miejscem nauki, ale i symbolem polskiej otwartości. W XVI wieku, gdy Europę rozdzierały wojny religijne, Kraków pozostawał oazą tolerancji. Katolicy, protestanci, a nawet żydowscy uczeni debatowali tu bez obawy o stosy. Uczelnia wydawała książki, które trafiały do bibliotek od Lizbony po Wilno, a Biblioteka Jagiellońska, założona w tym okresie, stała się skarbnicą wiedzy. Przechowuje rękopisy Kopernika, średniowieczne mapy i inkunabuły, które wyglądają, jakby skrywały sekrety Indiany Jonesa. W XVI wieku uniwersytet był też pionierem w nauczaniu języka polskiego. To tu powstały pierwsze gramatyki i słowniki, które cementowały polską tożsamość. Nawet w mrocznych czasach zaborów, gdy Polska zniknęła z mapy, uniwersytet trwał jako bastion polskości. W XIX wieku, pod zaborem austriackim, stał się centrum ruchu patriotycznego, a profesorowie jak Hugo Kołłątaj czy Joachim Lelewel inspirowali studentów do walki o wolność. W XX wieku uczelnia kształciła elity, które odbudowywały kraj po wojnach, od pisarzy jak Stanisław Lem po noblistkę Wisławę Szymborską, która studiowała tu polonistykę. Nawet w czasie II wojny światowej uniwersytet działał w podziemiu, mimo aresztowań profesorów przez Niemców w 1939 roku podczas Sonderaktion Krakau. Dziś Uniwersytet Jagielloński to czołowa uczelnia w Europie z wydziałami od fizyki po medycynę, a jego Collegium Maius, najstarszy budynek, to muzeum, które przenosi w czasy Kopernika. Spacerując po jego krużgankach, widzisz zegar, który od XV wieku odlicza czas i czujesz, że nauka to polska supermoc. Uczelnia była pierwsza w wielu dziedzinach, od astronomii po językoznawstwo, i pokazała, że Polska nie czeka na trendy, tylko je wyznacza. Więc gdy ktoś mówi, że intelekt to domena Zachodu, rzuć mu hasło Jagiellonka i puść oko, to nasz as w rękawie od 7 wieków. Polska to nie kraj, to epopeja, która wciąż tka nowe legendy. Od papieskich słów burzących mury, posolne katedry i uniwersytety starsze niż pół Europy, każdy moment tętni odwagą i intelektem. Husarski pęd, uśmiech Wałęsy i bitwy, które zmieniły świat, oto nasz Feniks powstający z popiołów. Chcesz żyć tą historią? Subskrybuj kanał i bądź częścią tej sagi. Polska nie mówi koniec, tylko szepcze, ciąg dalszy nastąpi. I nie przegap ani linijki tej wielkiej opowieści, bo to scenariusz, który wciąż zadziwia. Polska to kraj, który zaskakuje jak dobra impreza. Niby znasz historię, a tu bam. Supermocarstwo, wódka, enigma i miasto z popiołów. Siadaj wygodnie, bo te fakty to jazda bez trzymanki. Fakt 1. Polska była kiedyś supermocarstwem. Tak, dobrze słyszysz. Polska, a dokładniej Rzeczpospolita Obojga Narodów, w XVII wieku była jednym z największych i najpotężniejszych krajów Europy. Wyobraź sobie mapę. Jej granice rozciągały się od chłodnych fal Bałtyku, aż po ciepłe brzegi Morza Czarnego, obejmując tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet kawałek Rosji. To tak, jakbyśmy teraz mieli weekendowy domek nad Morzem Czarnym, popijali herbatę z widokiem na plażę i mówili: no, całkiem nieźle nam się powodziło, co nie?
W tamtych czasach taka rozległość była symbolem potęgi, a Polska naprawdę miała czym się pochwalić. Rzeczpospolita obojga narodów narodziła się w 1569 roku dzięki Unii Lubelskiej, która połączyła Królestwo Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim w jedno, harmonijne, choć czasem trochę chaotyczne, państwo. To nie był zwykły sojusz, ale prawdziwe małżeństwo polityczne, które dało początek unikalnemu ustrojowi. Władza króla ograniczona. Prawdziwą siłą była szlachta, która dosłownie rządziła krajem, a monarchy nie wyznaczano dziedzicznie, tylko wybierano w wolnej elekcji. Wyobraź sobie. Kampanie wyborcze, kandydaci obiecujący złote góry, a szlachta zjeżdża się na pola pod Warszawą, żeby oddać głos. To był jeden z pierwszych eksperymentów demokratycznych w Europie, choć powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze działał jak w zegarku. W swoim złotym wieku, czyli w XVI i XVII wieku, Rzeczpospolita była nie tylko gigantem terytorialnym, ale i potęgą militarną oraz gospodarczą. Nasza husaria, te skrzydlate cuda na koniach, siała postrach na polach bitew. Bitwa pod Kirchholmem w 1605 roku, proszę bardzo. 3000 Polaków i Litwinów rozgromiło 11 000 Szwedów w niespełna pół godziny. Albo odsiecz wiedeńska w 1683 roku, kiedy Jan III Sobieski zszedł z kart historii prosto na pola pod Wiedniem i uratował Europę przed Osmanami. Husaria była jak superbohaterowie tamtych czasów, szybka, nieustraszona, z piórami trzepoczącymi na wietrze jak zwiastun klęski dla wrogów. Gospodarczo też nie było na co narzekać. Dzięki dostępowi do Bałtyku Polska handlowała zbożem, drewnem i bursztynem, a porty w Gdańsku i Elblągu tętniły życiem. Złote zboże płynęło na zachód, a Rzeczpospolita była jednym z głównych spichlerzy Europy. Miasta jak Kraków czy Lwów przyciągały kupców, artystów i myślicieli, a kultura kwitła. Wystarczy wspomnieć o renesansowych pałacach czy pierwszych drukarniach, które rozsiewały wiedzę po całym kraju. Ale, jak to w dobrych historiach bywa, każda złota era ma swój finał. System polityczny, który kiedyś był powodem do dumy, zaczął się sypać. Liberum veto, prawo, które pozwalało jednemu posłowi zerwać obrady Sejmu, brzmiało może romantycznie, ale w praktyce paraliżowało państwo. Nie pozwalam, krzyknął ktoś w 1652 roku i tak zaczęło się pasmo nieszczęść. Do tego dochodziła słabnąca władza królewska i sąsiedzi, którzy tylko czekali na okazję. W XVIII wieku Polska stała się łakomym kąskiem. Rosja, Prusy i Austria zaczęły kroić ją jak tort na przyjęciu, na które nas nie zaproszono. 3 rozbiory w 1772, 1793 i 1795 roku i po supermocarstwie został tylko wspomnień czar. To jednak nie koniec opowieści. Duch Rzeczypospolitej przetrwał w kulturze, języku i pamięci. Dziś, patrząc na mapę, możemy tylko pomarzyć o domku nad Morzem Czarnym, ale historia przypomina nam, że kiedyś byliśmy gigantem i to nie byle jakim. Fakt 2. Polska miała pierwszą w Europie konstytucję. Wszyscy zachwycają się amerykańską konstytucją z 1787 roku. Jakby to oni wymyślili demokrację od zera, ale mało kto pamięta, że Polska była pierwsza w Europie i to z przytupem. 3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszy taki dokument na naszym kontynencie i drugi na świecie, zaraz po tym zza oceanu. To nie był jakiś tam świstek papieru, to był odważny krok w stronę modernizacji państwa, które desperacko potrzebowało świeżego powietrza po latach politycznego chaosu. Niestety, sąsiedzi, Rosja i Prusy, spojrzeli na to i powiedzieli:
O nie, za dużo wolności w tym pakiecie. No i zamiast braw za innowacyjność Polska dostała rozbiory i 123 lata nieobecności na mapie. Ale po kolei, bo historia tego dokumentu to prawdziwy rollercoaster. Konstytucja 3 maja była jak polityczny reset dla Rzeczypospolitej, która w XVIII wieku przypominała bardziej domek z kart niż supermocarstwo sprzed stulecia. Jej głównym celem było posprzątanie bałaganu zostawionego przez liberum veto i wszechwładzę magnaterii. Wyobraź sobie, jeden szlachcic krzyczy: nie pozwalam, i cały Sejm idzie do domu. To był codzienny obrazek. Konstytucja z 1791 roku powiedziała temu stop. Znosiła wolną elekcję, która zamieniała wybór króla w cyrk z przekupstwem i wprowadzała monarchię dziedziczną. Coś, co w Europie było wtedy standardem, ale u nas brzmiało jak rewolucja. Do tego ograniczała wpływy najbogatszych rodów, dając więcej praw mieszczanom i, uwaga, nawet chłopom, co w tamtych czasach było niemal jak science fiction. Ten dokument był dziełem najlepszych umysłów epoki. Stanisław August Poniatowski, król z ambicjami reformatora, wspierał projekt razem z patriotami, jak Hugo Kołłątaj czy Ignacy Potocki. Uchwalenie konstytucji odbyło się w Zamku Królewskim w Warszawie, a atmosfera była tak podniosła, że ludzie na ulicach świętowali, jakby Polska właśnie wygrała mundial. Tekst wprowadzał trójpodział władzy, wzorowany na ideach Monteskiusza, i obiecywał stabilność, jakiej kraj nie widział od dekad. Ba, przewidziano nawet opiekę państwa nad najbiedniejszymi, co czyniło Konstytucję 3 maja jednym z najbardziej postępowych dokumentów epoki oświecenia. No ale, jak to w dobrych historiach bywa, happy endu nie było. Sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, dostali gęsiej skórki na myśl o silnej, zreformowanej Polsce. Co to Rzeczpospolita chce znowu być graczem na europejskiej scenie? Nie ma mowy, pomyśleli. W 1792 roku przeciwnicy reform, zgrupowani w Konfederacji Targowickiej i wsparci przez carycę Katarzynę II, wywołali wojnę domową. Polska armia dzielnie stawiała opór, ale przewaga Rosjan była miażdżąca. W tym samym roku król Stanisław August, licząc na ocalenie czegokolwiek, przystąpił do Targowicy, co historycy potem uznali za fatalny błąd. W 1793 roku przyszedł drugi rozbiór, a Polska skurczyła się do rozmiaru przystawki na geopolitycznym stole. Kropkę nad i postawiono w 1795 roku po upadku powstania kościuszkowskiego. Tadeusz Kościuszko próbował jeszcze ratować sytuację, ale po klęsce pod Maciejowicami i zdobyciu Warszawy przez Rosjan Rzeczpospolita oficjalnie przestała istnieć. Trzeci rozbiór wymazał nas z mapy na 123 lata. Konstytucja 3 maja, choć obowiązywała tylko rok, stała się symbolem, dowodem, że Polacy potrafili myśleć przyszłościowo, nawet gdy los rzucał im kłody pod nogi. Dziś 3 maja to święto narodowe, a konstytucja przypomina nam, że kiedyś byliśmy pionierami. Może i sąsiedzi zepsuli nam imprezę, ale ten dokument to kawał historii, z którego możemy być dumni i kropka. Fakt 3. Polska wynalazła wódkę? Spór o to, kto wynalazł wódkę, trwa od wieków i jest jak sąsiedzka kłótnia o to, czyje dziecko jest mądrzejsze, Polska czy Rosja. Obie strony wyciągają stare księgi, machają kronikami i krzyczą: to my pierwsi. Ale spójrzmy na fakty, bo historia ma tu kilka asów w rękawie. Pierwsze wzmianki o gorzałce, czyli prababci dzisiejszej wódki, pojawiają się w Polsce już w XIV wieku. Nasi przodkowie wzięli żyto, poddali je magii destylacji i nazwali to wodą życia. Serio, aqua vitae. Brzmi jak coś, co reklamowaliby dzisiejsi influencerzy na Instagramie: pij codziennie, a będziesz żył wiecznie. Już wtedy Polacy wiedzieli, co w życiu ważne.
zdrowie i dobra impreza. A jeśli historia cię nie przekonuje, to powąchaj żubrówkę z trawką w butelce i powiedz mi, kto tu rządzi w temacie wódki. Sprawa załatwiona. Pierwszy konkretny ślad wódki w Polsce znajdziemy w kronikach z 1405 roku w Sandomierzu. Tamtejszy dokument wspomina o aquavite jako lekarstwie na wszystko, od bólu głowy po smutki, po przegranej w karczmie. Ale nie oszukujmy się, szybko wyszło na jaw, że to nie tylko medykament, ale i sposób na rozkręcenie każdej biesiady. W XVI wieku wódka stała się takim hitem, że polska szlachta zamieniła swoje dwory w małe fabryki gorzałki. Każdy szlachcic z ambicjami miał własny przepis. Jeden dodawał ziół, drugi destylował 3 razy, a trzeci pewnie dolewał wody, żeby starczyło dla całej wsi. Wódka była wtedy jak dzisiejsze kraftowe piwo. Każdy chciał mieć swoją markę i chwalił się nią przy stole. W XVIII wieku Polska weszła na wyższy poziom. Destylacja osiągnęła taki kunszt, że nasze trunki zaczęły podbijać świat. Eksportowaliśmy wódkę do Holandii, Francji, a nawet do carskiej Rosji, która, o ironio, teraz próbuje przypisać sobie patent na ten wynalazek. Polskie gorzelnie stały się symbolem jakości, a wódka płynęła strumieniami na stoły europejskich elit. Wyobraź sobie, jakiś francuski arystokrata popija polską wodę życia i mówi z akcentem: o la la, ci Polacy to jednak mają smak. Dziś Polska jest wódczaną potęgą i nie ma co do tego wątpliwości. Jesteśmy jednym z największych producentów na świecie, a marki jak Belvedere, Chopin czy Wyborowa to klasa sama w sobie. Belvedere brzmi może trochę jak włoski pałac, ale to 100% polski luksus w butelce. Chopin z kolei, nazwany na cześć naszego muzycznego geniusza, smakuje tak dobrze, że aż chce się przy nim zagrać nokturn. A żubrówka? To w ogóle osobna liga. Wódka z trawką, którą żubry ponoć uwielbiają, to nasz narodowy skarb. Nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś UNESCO wpisało ją na listę dziedzictwa. Rosjanie mogą sobie mówić co chcą, ale prawda jest taka, że wódka to dziecko polskiej kreatywności. Zresztą spójrz na to z innej strony. Kto inny mógłby wymyślić coś, co rozgrzewa w zimie, leczy smutki i jeszcze smakuje z ogórkiem kiszonym? To musieli być Polacy. Naród, który nawet z żyta potrafi zrobić poezję w płynie. Więc następnym razem, gdy podniesiesz kieliszek, wznieś toast za XIV-wiecznych pionierów gorzałki, oni na to zasłużyli. Fakt 4. Polacy złamali enigmę jako pierwsi. Wszyscy znają film Gra tajemnic, gdzie Benedict Cumberbatch z idealnie zmierzwionymi włosami gra Alana Turinga i w dramatycznych ujęciach łamie enigmę, ratując świat przy akompaniamencie smyczków. Piękna historia. Ale wiecie co? To Polacy pierwsi powiedzieli: sprawdzam tej niemieckiej maszynie szyfrującej. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski już w latach 30. rozpracowali enigmę, zanim jeszcze Brytyjczycy zdążyli zaparzyć sobie herbatę na popołudniową przerwę. Dzięki polskim mózgom alianci mogli podsłuchiwać niemieckie rozkazy i wojna skończyła się szybciej, niż Hitler zdążył powiedzieć „Was ist das”. Ale Hollywood oczywiście uznało, że historia o 3 facetach z Polski brzmi mniej sexy niż brytyjski geniusz w swetrze. Kto by się spodziewał, że kino woli ładne akcenty nad surową prawdę? Cała zabawa zaczęła się w 1932 roku, kiedy Marian Rejewski, matematyczny czarodziej z Poznania, spojrzał na enigmę i powiedział: dobra, to tylko kilka równań, damy radę. Niemcy myśleli, że ich maszyna to forteca nie do zdobycia, ale Rejewski potraktował ją jak łamigłówkę z gazety, tyle że zamiast krzyżówki miał szyfry wojenne. Opracował matematyczny model jej działania, co było jak rozbrojenie bomby bez instrukcji, czysty geniusz. Do tego Henryk Zygalski wymyślił perforowane arkusze, zwane później płachtami Zygalskiego. Coś w rodzaju analogowego haka, który pozwalał szybciej odgadywać ustawienia enigmy.
Z kolei Jerzy Różycki dołożył swoje 3 grosze, tworząc urządzenia do dekodowania. Wyobraź sobie 3 gości w płaszczach i kapeluszach, siedzących w tajnym biurze, rzucających żarty o niemieckich generałach, podczas gdy łamią szyfry, które miały zmienić losy świata. Polacy nie tylko złamali enigmę, ale jeszcze podzielili się wiedzą z innymi. W lipcu 1939 roku, kiedy wojna już pukała do drzwi, Rejewski i spółka spakowali swoje notatki, repliki maszyn i cały know-how, po czym przekazali to Brytyjczykom i Francuzom na spotkaniu w Pyrach pod Warszawą. To był taki moment w stylu: proszę, oto przepis na pokonanie Niemców, tylko nie spalcie tego przy pieczeniu. Brytyjczycy wzięli ten prezent i rozwinęli go w Bletchley Park, ale fundament polski, jak pierogi na wigilijnym stole. Ich praca była kluczowa. Historycy szacują, że dzięki łamaniu enigmy wojna mogła skrócić się o 2–3 lata, a to oznacza miliony uratowanych istnień. Niemieckie meldunki, które miały być tajemnicą, nagle stały się radiową telenowelą dla aliantów. Każdy mógł posłuchać, co planuje Wehrmacht. A Polacy? Po przekazaniu wiedzy walczyli dalej, choć wojna rozrzuciła ich po świecie. Różycki zginął w katastrofie morskiej w 1942 roku, ale Rejewski i Zygalski przeżyli, choć po wojnie wrócili do Polski raczej w cieniu, bez fanfar. Hollywood może sobie kręcić swoje bajki, ale prawda jest taka, że enigma padła na kolana przed polskim intelektem. Więc następnym razem, gdy ktoś wspomni Turinga, powiedz: fajnie, ale słyszałeś o Rejewskim? I puść oko, bo to my pierwsi pokazaliśmy Niemcom, że matematyka może być groźniejsza niż czołgi. Fakt 5. Warszawa, miasto, które powstało z ruin. Pod koniec II wojny światowej Warszawa wyglądała jak plan filmowy po kręceniu Apokalipsy. 85% miasta było zrównane z ziemią, a reszta ledwo trzymała się na ostatnich cegłach. Hitlerowcy, rozwścieczeni powstaniem warszawskim w 1944 roku, postanowili nie zostawić kamienia na kamieniu. Dosłownie rozkazali wysadzić wszystko, co jeszcze stało, od kamienic po latarnie. Plany odbudowy brzmiały jak żart na poziomie. Odbudujemy stolicę? Jasne, zaraz po tym, jak znajdziemy działającą kawiarnię w tym gruzowisku. Ale Polacy, jak to Polacy, rzucili światu spojrzenie w stylu: trzymajcie nam piwo, i wzięli się do roboty. Efekt? Dziś stare miasto w Warszawie wygląda jak żywcem wyjęte z XVIII wieku, choć w rzeczywistości jest młodsze od większości naszych rodziców. Historyczna iluzja Level Master. To, co się wydarzyło po wojnie, to jeden z największych urbanistycznych comebacków w historii. Warszawa w 1945 roku była morzem ruin. Zdjęcia z tamtego czasu pokazują krajobraz, w którym nawet gołębie wyglądały na zdezorientowane. Niemcy wysadzili mosty, spalili pałace, a z Zamku Królewskiego został tylko kurz i wspomnienia. Ale zamiast załamywać ręce, Polacy powiedzieli: dobra, mamy łopaty, mamy chęci, a resztę jakoś ogarniemy. I ogarnęli. Odbudowa miasta stała się narodowym projektem, w który zaangażowali się wszyscy, od inżynierów po babcie przynoszące kanapki na budowy. Dzięki temu stolica wróciła do życia, a Stare Miasto stało się takim historycznym cosplayem. Niby stare, ale pachnie świeżą farbą. Klucz do tej magii? Zachowane obrazy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, który w XVIII wieku malował Warszawę z detalami godnymi dzisiejszych influencerów od fotografii. Te płótna były jak instrukcja obsługi do składania miasta z powrotem. Tu kolumna, tam wieżyczka, a tu dorysujcie sobie kamienicę. Do tego doszły stare zdjęcia, plany i pamięć mieszkańców, którzy czasem na oko wskazywali, gdzie stał ich ulubiony kiosk z gazetami. Efekt jest oszałamiający. Spacerując dziś po rynku Starego Miasta, mijasz budynki, które wyglądają, jakby pamiętały króla Sobieskiego,
a w rzeczywistości mają mniej niż 80 lat, młodsze od przeciętnego telewizora w polskim domu. Odbudowa to nie była tylko kosmetyka. Zamek królewski, który Niemcy zamienili w kupę gruzu, wrócił na swoje miejsce w latach 70., a każdy detal, od złoconych framug po żyrandole, odtwarzano z uporem maniaka. Cały kraj zbierał na to fundusze, a ludzie przesyłali datki, jakby to była zrzutka na największą imprezę dekady. Nawet syrenka na rynku, choć wygląda na weterankę sprzed wieków, jest tak naprawdę powojenną rekonstrukcją, taka warszawska babcia z botoksem. Dziś Warszawa to żywy dowód na to, że Polacy nie znają słowa niemożliwe. UNESCO wpisało Stare Miasto na listę światowego dziedzictwa, co jest trochę śmieszne, bo to przecież nowe Stare Miasto. Spacerując tam, możesz napić się kawy w kamienicy, która jeszcze 80 lat temu była stertą cegieł. I to jest właśnie warszawski styl. Z ruin do splendoru, z uśmiechem i kubkiem w ręku. Więc następnym razem, gdy ktoś powie, że coś się nie da, przypomnij mu Warszawę. Miasto, które powiedziało: aha, jasne, i zrobiło swoje. I tak Polska pokazuje, że potrafi być pierwsza, wielka i niezniszczalna, czy to z husarią, wódką, czy cegłą w ręku. Historia pełna wzlotów, upadków i toastów, za to nas kochają.